No i mamy to, moi drodzy. Pierwszy odcinek z serii Q&A. Pytania do perfumiarza. W tym odcinku to Wy zadecydowaliście, o czym chcecie, żebyśmy porozmawiali, a ja postaram się jak najlepiej na te kwestie odpowiedzieć. A pytania zadawaliście naprawdę różnorodne i też poruszające mega ciekawe zagadnienia, więc szykuje się naprawdę interesujący odcinek. Cześć, witajcie. Muszę Wam powiedzieć, że totalnie zaszaleliście z pytaniami do tego odcinka. Zebrałem je wszystkie do kupy i okazało się, że jest ich prawie 80. Nie dałbym więc rady w jednym odcinku zmieścić odpowiedzi na nie wszystkie, a i bez tego myślę, że będzie to najdłuższy z dotychczasowych odcinków. Chciałem jednak, żeby każdy z Was znalazł przynajmniej odpowiedź na jedno z zadanych pytań. Jeśli więc zadawaliście ich więcej, to pozwoliłem sobie po prostu wybrać z nich jedno, to które akurat mi się najbardziej spodobało. Było też kilka takich pytań, które poruszały to samo albo bardzo zbliżone kwestie, więc pozwoliłem sobie je wtedy zebrać do kupy i odpowiem Wam na nie wspólnie. A też znalazły się chyba z 2 albo 3 takie pytania, które poruszały jakieś takie bardziej złożone kwestie, o których planuję nagrać w niedalekiej przyszłości osobne odcinki. Więc je pozwolę sobie akurat ominąć, ale odpowiedzi na nie na pewno znajdą się niedługo na kanale. Tyle z formalności, słuchajcie, przejdźmy do tematu. Pierwsze pytanie od Perfumowy Orient Express. Jaki zapach jako pierwszy zrobił na Tobie wrażenie w dzieciństwie? Zapach z życia, czyli nie perfumy. No więc tak, ja w dzieciństwie sporo czasu spędziłem na wsi razem z dziadkami i mój dziadek akurat zajmował się zbieraniem takich dzikich polnych ziół i roślin, które następnie suszył i oddawał do skupu. I ja bardzo lubiłem za dzieciaka jeździć z nim, zabierał mnie wtedy na rower i jeździliśmy sobie po polu i pomagałem mu zrywać te rośliny, a później on je suszył w takiej suszarni. To był taki mały stary chlewik przerobiony na tą suszarnię i do dziś pamiętam, jak zwłaszcza w wakacje, w jakiś taki mega parny dzień, wchodziłem sobie do tej suszarni i dosłownie uderzał mnie ten podmuch powietrza przepełniony zapachem tych wszystkich ziół. Nie wiem, czy to było akurat pierwsze z takich mocnych doświadczeń zapachowych w życiu, ale na pewno takie, które tak mi się wyryło w pamięci, że do dzisiaj pamiętam zapach tej suszarni. Kolejne pytanie. Spocony ziemniak. Co Cię zainspirowało do tworzenia perfum? I domyślam się tutaj, że chodzi Ci nie o inspirację dla konkretnego zapachu, bo tu oczywiście każda jest inna, tylko generalnie co mnie zainspirowało, żeby zacząć tworzyć perfumy. Powiem szczerze, że ciężko mi znaleźć taki jeden element. Po prostu perfumy mnie niegdyś strasznie fascynowały. Zacząłem je pierw poznawać, testować, ale od takiej strony konsumenckiej nie planowałem w ogóle, że zacznę je tworzyć. No, ale w miarę jak się wgłębiałem w temat, to chciałem coraz więcej o nich wiedzieć, wiedzieć o składnikach, o tym jak powstają. Zacząłem jeździć na targi, rozmawiać wtedy z perfumiarzami, z właścicielami marek. No i tak się jakoś złożyło, że właśnie przez tą moją ciekawość tego, jak to powstaje, tych wszystkich właśnie informacji zza kulis, tak się złożyło, że zacząłem w pewnym momencie samemu eksperymentować, próbować jakichś różnych połączeń, takich klasycznych akordów. No i w końcu przeszło to w tworzenie perfum, nawet ciężko mi powiedzieć kiedy. I oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie, spocony ziemniaku. Patryk Kopec. Wasze pytania pozwoliłem sobie zebrać w jedną odpowiedź, ponieważ oba dotyczyły rekomendacji perfum i oboje chcecie, żeby miały one dobre parametry. Skupię się raczej na podziale nisza, mainstream oraz na porach roku, ponieważ tego podziału na płeć za bardzo też nie czuję i uważam, że na rynku jest dużo perfum, które spokojnie mogą nosić kobiety, jak i mężczyźni i zresztą tak się dzieje. Jeśli chodzi o niszę, to muszę koniecznie wymienić Psychodelic od Jovoy Paris. Przy okazji to odpowiedzieć na inne z pytań, które się pojawiły, mianowicie o paczulę. To moim zdaniem jedna z najpiękniejszych paczul w segmencie niszowym. Jest przy tym strasznie trwała, dobrze projektuje, a też jak na paczulę wcale nie jest ona tak trudna, otoczenie bardzo ją chwali. Natomiast jeśli chodzi o mainstream, wymieniłbym chyba klasycznego Shalimala od Guerlain, wodę perfumowaną. To jest taki zapach, który zdefiniował pewien gatunek, taki klasycznie ambrowy zapach, który stał się takim protoplastą dla wielu innych potem zapachów. I znowu, mimo że producent klasyfikuje go jako damski, moim zdaniem mężczyzna z powodzeniem może go nosić.
Jak na segment niszowy w dzisiejszych czasach, to ten zapach też się wyróżnia, ale w taki bardzo pozytywny sposób, taki, który otoczenie, myślę, spokojnie zaakceptuje. A z rekomendacji na wiosnę i lato wymieniłbym Amouage Sunshine. Producent robi wersję damską i męską. Testowałem obie niezależnie od tego podziału i uważam po prostu, że męska jest ciut ciekawsza pod względem kompozycyjnym, ale też spokojnie panie mogą ją nosić. I jest to zapach, który bardzo pozytywnie jest odbierany przez otoczenie, mimo że jednak ma swój ciężar, ale jest on na tyle pogodny i taki radosny, że fajnie się go nosi latem, zwłaszcza pod warunkiem oszczędnej aplikacji, bo to naprawdę tytan parametrów i spokojnie 1-2 psiki wystarczą, abyście cieszyli się nim cały dzień. A z segmentu mainstreamowego wydaje mi się, że Chanel Chance. Wiem, że to też nie jest przykład zapachu, który przez wszystkich był odbierany jako letni, ale to chyba kwestia tego, że mam wrażenie, że większość osób nie potrafi dobrze nosić tego zapachu pod tym względem, że zbyt dużo go używają, a w dużych dawkach Chance rzeczywiście potrafi być taki bardzo kakofoniczny. Natomiast jeśli użyjemy jeden, dosłownie 2 psiki, to wystarczy, żebyśmy się nim cieszyli cały dzień i jest on wtedy o wiele bardziej pozytywnie odbierany, jest on wtedy bardziej taki lekki, zwiewny, a przy tym wydaje mi się, że wyróżnia się trochę z całego takiego mainstreamu. Mówię tu, żeby skonkretyzować o wodzie perfumowanej. No to kolejne pytanie. Efil Toren 69 pyta, skąd nazwa kanału Bale i co znaczy? Nazwę kanału wziąłem oczywiście od nazwy marki Bale Perfumes, a nazwę wymyśliłem biorąc po prostu pierwszy człon mojego nazwiska, Balewski. I część z Was wiem, że wymawia tą nazwę jako Bale, część jako Bale i prawdę powiedziawszy nie jestem do tego przywiązany, nazywajcie jak chcecie. Ja mówię po prostu Bale, no bo to od tego pierwszego członu nazwiska. Głoszę Prawdę pyta, czy maceracja zakupionych perfum faktycznie działa. Kilka psików, żeby powietrze się dostało i do szafki. I maceracja to może nie do końca jest tutaj aż tak poprawne stwierdzenie. Pewnie chodzi Ci po prostu, czy te perfumy będą się zmieniały w czasie, jakoś dojrzewały. Więc tak, to się sprawdza i ważne jest właśnie to, co napisałeś, żeby zrobić kilka psików, a najlepiej w ogóle zużyć kilkanaście mililitrów takich perfum i wtedy dopiero je schować, bo w miarę jak my mamy tam więcej powietrza we flakonie, to wtedy te wszystkie reakcje utleniania zaczną przyspieszać i wtedy naprawdę odczujemy, jak ten zapach dojrzewa, tak, i zmienia się w czasie, więc tak, jak najbardziej to ma sens. Adam Nowak i Bob 2000 by, a w sumie jeszcze Adam Rzetelski 6014. Wszyscy pytacie o kwestię edukacji i w jaki sposób w ogóle może perfumiarz się wykształcić. Powiedziałbym, że tutaj są 3 takie główne możliwości. Pierwsza to jest oczywiście pójście do szkoły dla nosów, natomiast to jest opcja, wydaje mi się, najdroższa, bo takie studia są obarczone bardzo kosztownymi czesnymi, a też niełatwo się na nie dostać. W Polsce niestety w ogóle takich studiów praktycznie nie ma, są jakieś krótkie kursy, zaczynają się pojawiać podyplomówki, natomiast ja byłbym z tym ostrożny, takie profesjonalne studia raczej wymagają podróży za granicę. Kolejna opcja to jest zatrudnienie się w firmie, która produkuje kosmetyki czy też perfumy, nawet na jakimś innym technicznym stanowisku, jeśli na przykład z wykształcenia jesteście chemikami albo inżynierami, biotechnologami, to tutaj możecie złapać angaż, a potem na przykład w drodze jakiejś wewnętrznej rekrutacji, przy odrobinie szczęścia i pozytywnie się prezentując, może uda Wam się w takim naborze przejść właśnie na jakieś stanowisko związane z tworzeniem perfum, gdzie jednocześnie firma zaproponowałaby Wam jakiegoś rodzaju szkolenie. No i kolejnym, ostatnim sposobem jest po prostu nauka na własny rachunek, tak? I jak można w ogóle zacząć się uczyć? No tutaj naprawdę internet jest tutaj skarbnicą wiedzy i to jest akurat taka branża, że ciężko znaleźć rzeczywiście takie w 100% sprawdzone informacje i jest tutaj dużo rzeczywiście przekłamań, dużo przestarzałej wiedzy, ale naprawdę jest to wiedza taka, że spokojnie można tutaj zacząć i dopiero w miarę wgłębiania się pomyśleć sobie na przykład o zrobieniu jakiejś szkoły letniej, jakichś kursów. Tutaj też akurat polecam dobrze sprawdzić, gdzie chcecie się zgłosić, bo też dużo z tych kursów to po prostu wyciąganie kasy od turystów i pasjonatów perfum. Nie wszystkie są na jakimś takim odpowiednio wysokim poziomie,
ale na przykład takie szkoły jak Grass Institute of Perfumery albo ISIPKA to są te szkoły, które prowadzą też normalne studia dla nosów, a oprócz tego też organizują jakieś wakacyjne szkoły czy nawet kursy online i tutaj też można rozważyć właśnie zapisanie się na takie. Koszt też jest dosyć spory, ale już nie przeraża tak bardzo jak wczesne za regularne studia. Pierwszy kanał na polskim IT o ogromnej niszy. Co Cię drażni w aktualnym mainstreamie? Wydaje mi się, że najbardziej to, że mam poczucie, że mainstream jednak jak najbardziej spłyca te zapachy i robi je takimi nijakimi, takimi bardzo ogólnymi. Chodzi tu głównie o to, żeby te zapachy po prostu wypadły jak najlepiej w badaniach konsumenckich i na jak największej grupie osób, czyli żeby jak najwięcej klientów odebrało te zapachy jako przyjemne dla nich i żeby jak najłatwiej było marketingiem sprowadzić na nich odpowiednie skojarzenia. Więc te zapachy bez jakiejś takiej otoczki marketingowej wydają mi się kompletnie miałkie, nijakie, takie nieprzekonujące. Pewnie też po części dlatego, że wiem trochę jak wyglądają konkursy, w których wybiera się kompozycje do takich perfum i wiem, że tutaj często nie wygląda tak, że jakaś koncepcja wyznacza nam opowieść, którą perfumiarz potem przelewa na ten zapach, tylko bardziej w drugą stronę staramy się na podstawie jakiegoś ogólnego briefu stworzyć kompozycję, która będzie po prostu jak najbardziej przyjazna dla większości otoczenia, a potem dopiero robimy temu jakąś taką otoczkę zazwyczaj celebrycką, więc to nie jest kompletnie moja perfumeria, nie rozumiem jej i przez to większość zapachów mainstreamowych naprawdę wydaje mi się taka, no, po prostu mało interesująca. Kalisto, pytasz, który składnik w Eridan tworzy taki balsamiczny, intymny efekt po kilku godzinach? Wydaje mi się, że główna zasługa jest tutaj właśnie tego piżma bursztynowego, ponieważ mimo, że powiedziałem Wam, że nie pachnie ono do końca jak zwierzęce, naturalne piżmo, to ma też te właściwości piżma, które właśnie nadają zapachowi takiego intymnego, cielesnego wydźwięku. A jeszcze dodatkowo myślę, że też wpływa na to i podbija ten efekt akord miodu, który zbudowałem, który też ma w sobie taką animalną stronę i w połączeniu te dwa składniki mogą budować właśnie taki animalny, cielesny, intymny efekt. Jasolcia. Słynni perfumiarze klonują własne kompozycje dla tańszych marek. Jak to jest i jak to działa? Rzeczywiście takie zjawisko ma miejsce i wydaje mi się, że jest ono nawet całkiem powszechne. Wynika to z tego, że perfumiarze, zwłaszcza pracujący dla takich dużych koncernów perfumowych, często po prostu stykają się z klientami, którzy wprost mówią, że chcieliby, żeby zainspirowali się oni swoją twórczością z poprzednich lat i nawet podają konkretne zapachy. I taki perfumiarz wtedy, żeby zachować dla swojego pracodawcy klienta, no czasami nie ma wyjścia, musi mniej lub bardziej, ale wykorzystać chociażby jakiś fragment, tak, jakieś akordy z tej pierwotnej formuły i w zależności, czy ten akord jest bardziej czy mniej istotny, definiujący ten zapach, no to wtedy może się wydawać, że mniej lub bardziej ta formuła wtedy jest taka sama. Natomiast nie spotkałem się ze zjawiskiem, żeby perfumiarz rzeczywiście popełnił taki kropka w kropkę autoplagiat, że wykorzystał dokładnie tą samą formułę i po prostu wypuścił ją pod innym brandem. Ale dotyczy to na przykład też perfumiarzy, którzy tworzą niezależnie. Myślę, że Rożadow jest tutaj fajnym przykładem i jego dwa zapachy, Pure Distance M oraz Fetish Pure Homme. Pure Distance powstał pierwszy, potem Roża stworzył swoją własną markę i w nim wypuścił Fetish. Czuć i nie ma wątpliwości, że oba te zapachy były stworzone wyjściowo z tej samej formuły. Natomiast co ciekawe, no to oba też są inspiracją zupełnie innych perfum, o wiele bardziej klasycznych, innego perfumiarza, Bel Ami od Hermes. Także no, taka ciekawostka. Malwina Kop pyta, czy widzisz trendy w preferencjach perfumowych i co o nich sądzisz? Więc tak, z jednej strony są to takie trendy, czy też, nie wiem, bardziej mody, jak zauważyłaś, czyli preferencje jakichś konkretnych składników, tematów perfumowych, na przykład właśnie gourmand albo oud, ale drugą taką bardziej ogólną kwestią, którą zauważyłem w preferencjach, to jest to, że my wolimy, zwłaszcza w segmencie niszowym, coraz bardziej takie ciężkie, złożone, gęste zapachy i wydaje mi się, że to akurat trochę robi się szkodliwe, bo przez to perfumiarze muszą siłą rzeczy hamować się w użyciu takich bardziej
zwiewnych, lekkich, ale wielu naprawdę bardzo ciekawych zapachów, czy też na przykład w używaniu naturalnych składników, które często nie zapewniają aż tak głośnych efektów jak większość syntetyków. Anna Czpis pyta: ostatnio interesują mnie zapachy vintage, starocie z lat 80. Skąd mam wiedzieć, że używane flakony, jakie kupuję, pachną tak, jak mają pachnieć, a nie są przeterminowane czy źle przechowywane? To jest dosyć trudna kwestia. Praktycznie jeśli my kupujemy jakieś używane perfumy z dawnych lat, no to nie jesteśmy pewni, w jakich warunkach może być ten sok, a może być naprawdę bardzo różnych. I tutaj nawet kwestia przechowywania nie załatwia wszystkiego, bo nawet dobrze przechowywane perfumy czasami mogą się zestarzeć niekoniecznie estetycznie. Najlepszym chyba sposobem, żeby się nie naciąć, jest po prostu kupienie perfum, które są nieużywane, najlepiej oryginalnie zamknięte we flakonach. Wtedy po prostu jest w takim flakonie jak najmniejszej ilość tlenu, no i my mamy wtedy większą pewność, że ten zapach nie zaczął się utleniać i maturować, bo te zjawiska często mogą prowadzić właśnie do tego, że zapach zmienił się w niekoniecznie fajną stronę. Ale czasem zdarza się, że ludzie nie czują jakiś perfum albo naprawdę bardzo słabo. A czy zdarza się tak ze składnikami, że perfumiarz nie czuje czegoś i wtedy po prostu nie wybiera tego składnika do tworzenia perfum? Zdarza się, a nawet co więcej powiem Ci, że praktycznie nie ma perfumiarza, który czułby wszystkie składniki. Praktycznie każdy człowiek ma hiposmię albo anosmię, czyli w ogóle nie czuje zapachu jakichś konkretnych perfum czy też składnika, a raczej w sumie jakiejś grupy związków zapachowych, które akurat receptory w jego przypadku nie są uaktywnione. I w moim przypadku na przykład tak jest z bardzo takim popularnym sandałowym składnikiem, on się nazywa Santalif i on normalnie ma dosyć wyraźny zapach w kompozycji, jednak odgrywa on bardzo istotną funkcję często, a ja mam na przykład tak, że no prawie nie jestem w stanie wyczuć tego składnika, chociaż nie jest też tak, że w ogóle go nie czuję, jest to w moim przypadku hiposmia, czyli po prostu wyczuwam ten zapach bardzo szczątkowo. Natomiast nawet wtedy wykorzystuję go, bo jedno to jest to, jak jakiś zapach pachnie, a drugie to jest to, jak on oddziałuje na inne składniki w kompozycji, a w przypadku santalifów na przykład ta funkcja jest dla mnie już bardzo dobrze czytelna i mimo, że nie czuję wyraźnie jego zapachu, to czuję, jak on zmienia mi kompozycję. Kamila Gawrońska: kiedy uchylisz rąbka tajemnicy o perfumach, nad którymi teraz pracujesz? Więc tak, ja teraz pracuję najbardziej intensywnie, a właściwie pracujemy z Konradem nad nową kroniką i myślę, że już dosłownie w najbliższych tygodniach jestem przekonany, że coś Wam zdradzimy. Nie wiem jeszcze do końca ile, ale coś na pewno. Natomiast też niedługo pewnie będę się chwalił Wam innym projektem, w którym już miałem trochę inną funkcję niż nosa, ale to na razie tyle. My jesteśmy OI. Ulubiony kompozytor tworzący współcześnie. Nie mam jakiegoś szerokiego gustu muzycznego, głównie słucham muzyki instrumentalnej i filmowej, więc odpowiem Arvo Part. Auderia pyta, na ile syntetyczne molekuły zastępują te naturalne odzwierzęce, do których pozyskania konieczne jest zabicie zwierzęcia, takie jak piżmo czy castoreum. Proszę o przykłady wszystkich takich. Więc tak, generalnie praktycznie każdy odzwierzęcy składnik da się współcześnie zastąpić syntetykami, w tym sensie, że po prostu na rynku są syntetyki, które je odwzorowują. A jeśli chodzi o jakieś konkretne przykłady, no to na przykład Givaudan robi rekonstrukcję castoreum albo cywety, które są mega popularne i przez to praktycznie ciężko spotkać na rynku, zwłaszcza wśród tych konwencjonalnych perfum, takie, które by używały naturalnie tych składników. Raczej można to znaleźć w takich bardziej artisanowych, małych markach i one zazwyczaj wtedy informują wprost, że użyły taki składnik naturalny, odzwierzęcy. Jeśli chodzi o piżmo, to tutaj ryzyko jest jeszcze mniejsze, bo praktycznie w takiej konwencjonalnej zachodniej perfumerii jest ono niedostępne, można je spotkać tylko wśród takich rzemieślniczych małych marek, i jak na przykład Arish Ledor czy Bortnikow, które tworzą głównie w Azji. Marek Marecki Online. Czy uważasz, że perfumy uzależniają? Powiem tak. Uważam, że potrafią rzeczywiście wciągnąć, natomiast nie powiedziałbym, że uzależniają,
Chociaż jest też taki efekt, z którym na przykład się ostatnio spotkałem i dyskutowałem o nim z jedną osobą, że jeśli my przez długie lata praktycznie codziennie zakładamy jakieś perfumy, to jeśli zdarzy nam się któregoś razu nie założyć nawet przez przypadek, no to czujemy się trochę wtedy tak nieswojo, więc może to jakaś forma uzależnienia, nie wiem. Radek Lenartowicz. Najdziwniejszy, najbardziej śmierdzący zapach, jaki wąchałeś. Mam w pracowni taki jeden, nazywa się Skatol. Może słyszałeś, jest chyba dosyć takim popularnym przykładem składnika, który użyty w stężeniu pachnie mega nieprzyjemnie, praktycznie odchodami, ale w bardzo drobnych dawkach można go znaleźć na przykład w naturze w wielu gatunkach kwiatów. I stąd ja go mam po to właśnie, żeby budując na przykład jakieś akordy kwiatowe, żeby one wydawały się bardziej naturalne, autentyczne, muszę się czasami posłużyć odrobiną tego skatolu. Nie jest to przyjemne zadanie, zawsze wtedy odpalam moją suszarkę, ale to w gruncie rzeczy naprawdę użyteczny składnik. Rafałek02. Jakie książki specjalistyczne dotyczące tworzenia perfum polecisz? Szczerze powiedziawszy, to perfumeria nie jest taką branżą, która miałaby jakoś dużo specjalistycznej literatury. Większość wiedzy jest jednak typowo praktyczna i przekazywana praktycznie. Bardziej więc mogę Ci polecić takie książki jednak traktujące o podstawach. Z polskich to w ogóle takie podstawy podstaw, jak na przykład Podstawy perfumerii Władysława Bruda. Książka całkiem fajnie, kompleksowo napisana, ale ma naprawdę dużo uproszczeń. W anglojęzycznej literaturze jest już trochę lepiej, natomiast wciąż są to takie książki raczej dla początkujących. Na przykład szczególnie polecam książki Pulchera. To są 3 tomy. Jeden o składnikach, drugi o tworzeniu perfum, a trzeci jeszcze jest o tworzeniu kosmetyków i receptur kosmetycznych. Fajnie na początek, natomiast mówię, nie jest to jakaś taka bardzo specjalistyczna wiedza, no i jest już dosyć przestarzała mimo wszystko. Agent taki 209. Czy da się kupić jakieś perfumy do 50 zł, które będą dobre jakościowo? Myślę, że się da. Zależy oczywiście, jak sobie zdefiniujemy tą jakość, ale jeśli weźmiemy po prostu tak całokształt, czyli żeby te perfumy pachniały ciekawie, autentycznie, przyjemnie, a przy tym miały dobre parametry użytkowe, no to myślę, że bez problemu, czy to wśród jakichś budżetowych arabskich marek, czy na przykład wśród marek sieciówkowych, na przykład Zara, czy na przykład ja bardzo lubię zapach Geoffrey Benny, Grey Flannel. To są takie zapachy, które kosztują dosłownie mega tanio, na promocji nawet poniżej 50 zł, a uważam, że są naprawdę technicznie super zrobione i mega dobrze się je nosi. Oczywiście one nie będą jakieś super jakościowe pod względem składników, bo też nie ma co się oszukiwać. Nie znajdziemy perfum z naturalnym udem czy z jakimiś absolutami kwiatowymi w takiej cenie, bo byłoby to poniżej kosztów produkcji. Natomiast patrząc tak bardziej ogólnie pod względem jakości, no to jak najbardziej jest to możliwe. Aleksandra lat 4497. Czy masz jakąś nutę, której nie znosisz w perfumach? Jeśli tak, to co to jest? Może nie tyle, co nie znoszę, natomiast bardzo rzadko odnajduję ją w jakiejś atrakcyjnej dla mnie formie. Mianowicie to nuta brzoskwini. Wynika to z tego, że nutę brzoskwiniową perfumeriarze zwykle budują w jeden bardzo popularny sposób, jednym składnikiem. Jest to tak zwany aldehyd C14, chociaż praktycznie rzecz biorąc nie jest to aldehyd pod względem chemicznym, to bardziej lakton. Dlatego ja biorę jego drugą nazwę, lakton brzoskwiniowy. I jest to taki składnik, który rzeczywiście pachnie brzoskwiniowo, tylko pachnie trochę tak, na pewno kojarzycie jakiś zapach na przykład brzoskwini w kremach, czy generalnie w takiej popularnej kosmetyce. I w perfumach bardzo często na ten sam sposób buduje się tą brzoskwinię i wtedy czuć, że to jest brzoskwiniowe, ale to jest taka typowo laktonowa brzoskwinia. Laktony mają to do siebie, że one mają taki kremowy, taki bardzo wygładzający efekt, który też sprawia, że przez to zapach się robi trochę bardziej płaski, reszta elementów jest wtedy trochę mniej wyczuwalna, no i przez to osobiście dla mnie większość perfum z nutą brzoskwini, które właśnie budują ją tym składnikiem, nie jest po prostu taka sztampowa i nudna. FGBW5FD pyta, jaki posiadasz najdroższy składnik perfumowy w swojej pracowni? Zaskoczenia pewnie tu nie będzie, bo jest to oud.
Konkretnie Khao Gai to jest ud z Tajlandii, starzony 10 lat. Jest to dziki ud, stąd też pewnie taki drogi. Natomiast powiem Wam, że jest bardzo piękny, mimo szalonej ceny. Jeśli dobrze pamiętam, 100 chyba 20 euro za gram. To jest bardzo użyteczne, ma w sobie dużo akcentów, nie ma tych takich dużo brudnych elementów, które często towarzyszą udowi. Tutaj jest praktycznie sama tylko ta taka bardzo estetyczna, piękna strona tego udu. Katarzyna Konrad pyta, a seria Chronicles jak się narodziła i dlaczego jest osobno od całego Twojego dorobku? Pomysł na Chronicles wyszedł od mojego wspólnika Konrada, to on miał w głowie koncepcję, jak ta marka ma wyglądać i czym się inspirować. Później oczywiście ją gdzieś tam ze sobą dogadaliśmy, ale pierwotnie to od niego właśnie to wyszło. I dlaczego jest osobno? Też właśnie po części dlatego, że to nie jest już moja marka osobista, tworzymy ją wspólnie z Konradem i to on ma też duży wpływ na koncepcję, ale też na to, jaki będzie ostateczny kształt zapachu. I dodatkowo też chcieliśmy jakoś to odróżnić, bo tak jak ja robię te moje limitki i zawsze inspiruję się czymś innym, tak w przypadku Chronik chcieliśmy, żeby to była marka dostępna całorocznie, a przy tym chcieliśmy się kierować cały czas tą samą jedną inspiracją, którą będą różne wydarzenia historyczne. Kate Korn 5340. Co sądzisz o marce Nikolai? Deklaruje w swoich kompozycjach używanie naturalnych komponentów. Ulubiony zapach tej marki. Z głowy ciężko mi chyba będzie znaleźć ulubiony, bo naprawdę lubię bardzo dużo zapachów Nikolai. W ogóle bardzo lubię też tą markę i Patrycję Nikolai, która też uczyła mnie po części w szkole ISIPKA i jest to naprawdę fantastyczna osoba z ogromną wiedzą i bardzo ją szanuję za to, co osiągnęła w oderwaniu od rodziny Guerlain. Jeśli chodzi o składniki, to tak, rzeczywiście jest w nich bardzo dużo, praktycznie w większości są te kompozycje zbudowane na naturalsach, bardzo zresztą dobrej jakości. Patrycja ma naprawdę świetne dojście do składników, też z racji tego, że wywodzi się z rodu Guerlain, więc to jednak trochę pomaga mimo wszystko, ale naprawdę to marka, z którą polecam się zapoznać każdemu, kto interesuje się perfumami. Perfumowa bajka. Czy myślałeś o tym, żeby stworzyć perfumy przystępne cenowo dla większości i nielimitowane edycje? Powiem Ci tak, przyznam szczerze, że nawet gdybym chciał, to wydaje mi się, że nie byłbym w stanie zrobić budżetowych perfum o odpowiedniej jakości, mianowicie chodzi mi tutaj o to, że nie miałbym jak tego zrobić w stosunku na przykład do jakichś marek, które tworzą perfumy na o wiele większą skalę, bo one wtedy mają inne ceny składników i inaczej mogą sobie optymalizować te koszty. Ja jednak tworzę limitowane serie autorskie, tworzę też do nich składniki, powstaje to wszystko nie na linii produkcyjnej, czy właśnie tak bardziej rzemieślniczo i przez to też koszty produkcji są odpowiednio większe, więc ja sobie założyłem, że chcę raczej iść w drugą stronę i moją rolą jest tworzyć zapachy niekoniecznie tanie, ale takie, w których bym coraz bardziej podwyższał ten poziom i oferował to, co zwykle w perfumerii nie jest dostępne. Wiswaja 1. Jako niezależny artysanowy perfumiarz jesteś ograniczony tylko przez polskie i europejskie restrykcje dotyczące składników, czy musisz do tego bezwzględnie dostosować się do ograniczeń IFRA? Mega ciekawe pytanie, ponieważ dotyczy jednego chyba z najpowszechniejszych obecnie w świecie perfumowych mitów. Mianowicie wiecie, zawsze mówi się, że ta IFRA jest taka zła, że ona w ogóle wszystko rujnuje, psuje tymi regulacjami rynek. Natomiast słuchajcie, to jest kompletnie bzdura, ponieważ IFRA nie wydaje restrykcji, IFRA wydaje tylko rekomendacje i każdy producent, zwłaszcza taki mały, niezależny jak ja, sam decyduje o tym, czy się stosować do IFRY. I jeśli macie jakiegoś niezależnego nosa, który w ogóle chwali się tym, że jest taki właśnie anty-IFRA i tak dalej, to powiem Wam, że to jest trochę taki marketing, wiecie, pokażemy jakim to jestem rebelem, ale prawda jest taka, że rzeczywiście nie ma nic, co by zmusiło niezależnego twórcę, żeby zawsze trzymać się regulacji IFRA. I jeśli chodzi o mnie,
no to ja akurat przyznam wam, że kieruję się najczęściej tymi regulacjami, biorę je po prostu pod uwagę, bo uważam, że najczęściej są po prostu dobrze zrobione, są też transparentne. Każda regulacja ma swoją bibliografię i można sprawdzić badania naukowe, na podstawie których wydano te rekomendacje. I jak się zapoznawałem z tymi badaniami, to po prostu jak dla mnie to one miały ręce i nogi i uważam, że rzeczywiście lepiej jednak w niektórych miejscach dmuchać na zimne i stosować się, jeśli mamy takie wyniki badań, niż szukać jakichś spisków koncernów, które może na siłę próbują tutaj ograniczyć dostęp do jakichś składników. I słuchajcie, ostatnie pytanie. Anna 4416. Twój zapach na bezludną wyspę. Jeden, jedyny. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale jak już musiałbym się znaleźć w takiej sytuacji i wybrać, to wybrałbym chyba Lorenzo Villoresi Theseus. Nie jest to może jeden z moich ulubionych zapachów, ale jest to ten zapach, który ma taką właściwość, że zawsze jak go używam, to strasznie mnie rozpogadza. Więc jak już trafiłbym na bezludną wyspę, gdzie nie miałbym się do nikogo odezwać i pewnie byłbym bardzo podbity, to myślę, że Tezeus sprawiłby, że po prostu może bym nie ześwirował, czekając na pomoc. No i tak, słuchajcie, przebiegło pierwsze Q&A. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Waszą ciekawość. Wybaczcie proszę, że nie dam rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale jeśli zabrakło tu jakiegoś, które bardzo akurat liczyliście, że pojawi się odpowiedź, to zadajcie je proszę i zostawcie do następnego odcinka z cyklu, bo po takim zainteresowaniu i takich pytaniach myślę, że jeszcze nie jedno Q&A w niedalekiej przyszłości się pojawi. Dzięki serdecznie, że jesteście. Trzymajcie się. Na razie.